Jest sobota, bardzo wcześnie rano i wypłynęliśmy dzisiaj o 4:30. Dlatego, że zorientowaliśmy się, że już nie można kupić biletu na prom, na samochód i płyniemy, chcemy być po prostu wcześniej. Więc wypłynęliśmy o tej 4:30. Agnieszka nawet została sobie i spała. Ja zrzuciłem kotwicę, podniosłem kotwicę, to jest wcześniej. Podniosłem kotwicę i odpłynęliśmy. Teraz mam włączony taki timer na telefonie, żeby ewentualnie mnie obudził co 12 minut. No i wtedy, jak ten timer zadzwoni, no to ja wtedy się rozglądam naokoło, czy nie ma żadnych światełek, statków na kursie. I jak nie ma, no to się kładę. No, trochę podsypiam, to fakt. Ale to jest bezpieczne, dlatego że statki w ciągu tych kilkunastu minut nie powinny przypłynąć do nas, więc no płyniemy, będziemy o 7:00 w Flavio, jakoś tak. No i wtedy do samochodu i pakujemy się do samochodu i na prom. Powoli rozjaśniam, więc piszę, że niedługo będzie już jasno. No a nasze prowizoryczne światełko działa. Proszę. Prawda, działa na 180 stopni, będzie na 135 jak powinno. No ale może jakoś przeżyjemy. No wszyscy sobie śpią, no to ja tu siedzę. No już jest jasno. 6 godzina. Dopływamy do południowego Cypra, Makaronisi, takiej wyspy, która jest tuż obok Flavio. Więc teraz będziemy skręcać, zawracać i płyniemy na północ i w Flavio będziemy naprawdę niedługo już. No, więc przygoda się kończy. Oj, muszę się uczesać. No więc jesteśmy już przy Marinie Olympic. No i będziemy sumować, 7 rano. Nikogo nie ma. No zobaczymy, no może znajdziemy to nasze miejsce. I już jesteśmy spakowani nawet. Ja wstałem wcześniej, ale załoga wstała godzinkę temu i rzuciła się do pakowania, więc mamy już prawie wszystko spakowane. Tylko zacumować do samochodu drogę. Aha, i tu w Marinie Olympic, jeśli będziecie cumować przy Y-bombach, to pamiętajcie, żeby wywiesić odbijacze bardzo nisko, blisko wody, bo po prostu te Y-bomby są bardzo, bardzo nisko i jak jest odbijacz za wysoko, to nie złapie. No, a to z jednej strony wystarczy, bo to są takie dwujachtowe Y-bomby zazwyczaj tutaj, ale nie wszędzie są. W samolotach, jakby mieli takich pilotów. Koniec. Na bok, zapraszam. Bokiem. Polecam wszystkim tych Allegrowiczów. Była to wielka przyjemność, nawet dla takiego cykora jak ja. Ale na początku się bałam, ale potem było. W Marinie spokój, cichutko, brak wiatru. Ładnie się odbijają podłuby jachtów w wodzie. Bardzo ładnie to wygląda. A Agnieszka o kuli biedna
Jeszcze troszkę. Ale dobra. Jesteśmy na promie i kupiliśmy 3 bilety. Tomek na razie został i czeka, czy się zwolni miejsce na samochód. No nie wygląda to dobrze, no ale czekamy cały czas. Pełno ludzi tutaj na promie, ale jeszcze pakują. Tutaj żarówki wjeżdżają, dopakowują. Miejsc do siedzenia nie ma, ale my znaleźliśmy jakieś na szczęście. No, tak wygląda sytuacja. 9 godzin. Na razie mamy godzinę opóźnienia. No widzę tutaj z góry, bo tak patrzę, tam są kasy, że Tomek dostał jakiś papier w kasie i wsiadł do auta i jedzie. No, to chyba dobrze się zapowiada. No. Kolejny rejs się skończył. Pozostają nam wspomnienia, a działo się. Początki nie były łatwe, bo bujało dość mocno. Jakby tu rzec, zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę. Była głęboka, była wzburzona i zmusiła nas do zmiany planów. Z Mariny Olimpik ruszyliśmy w kierunku wyspy Syros, gdzie w Ermupoli byliśmy umówieni na spotkanie z miejscową mistrzynią kuchni. Ponieważ targało nami niemiłosiernie, w trakcie zrezygnowaliśmy z długiego przelotu i skręciliśmy w stronę wyspy Kitnos. Tam zatrzymaliśmy się w porcie Lutra. Mi się podobało. Jemu się podobało, bo mu się przyśniło, bo całą drogę spał. Ja spisałam testament. Warto to zrobić. Lutra to mała, urocza miejscowość, kiedyś słynąca jako uzdrowisko. Wybijają tu bowiem gorące, lecznicze źródła. Oczywiście skorzystaliśmy z ozdrowieńczej kąpieli i ruszyliśmy w kierunku wyspy Serifos jako nowi my. Chora powyżej portu Livadi to jedna z piękniejszych miejscowości na całych Cykladach. Wąskie, kręte uliczki i szczyt góry z kościółkiem i fenomenalnym widokiem. W rodzinnej restauracji spróbowaliśmy lokalnych specjałów. Także jak na Serifos i w ogóle na większości Cyklad, tradycyjnym daniem jest wszystko, co jest związane z kaparami. No i tutaj mamy kapary, które są w pomidorowym sosie. To takie kaparowe stifado. Na Paros wpadliśmy na chwilę, by zaraz potem popłynąć na Naxos. Naxos to wyjątkowa wyspa, gdzie wita żeglarzy Portara, marmurowe obramowanie z dawnej świątyni Apollina. Miasteczko jest przepiękne, ale myśmy nie zostali w mieście. Pojechaliśmy do Perivoli, gdzie spotkaliśmy się z rodziną pani Anny.
nauczy gotowania według lokalnych tradycji. To było wyjątkowe doświadczenie i przemiły czas. Dostałam pitę. Prosto z drzewa. Pierwsze figi w tym sezonie. Jeszcze może nie do końca takie słodkie, ale już dojrzałe i są niesamowite. No, ja uwielbiam figi. Po prostu to jest to. W samym miasteczku z kolei odwiedziliśmy sklep z serami i innymi lokalnymi smakołykami. Podsumowując, bawiliśmy się na Naxos pysznie. No i wreszcie Syros. Ale zanim dopłynęliśmy na Syros, zatrzymaliśmy się na chwilę przy wyspach Delos i Rhynia. Powspominaliśmy mityczne początki wyspy Delos. Ponieważ Delos była wyspą świętą, musiała zostać zachowana jej czystość. A ponieważ Leto urodziła tam Artemidę i Apolina, no to no i jakże, żeby jakiś śmiertelnik zrobił to samo. Dlatego ciężarne kobiety wysyłano na Rhynię. Podobnie chorych i starców, żeby nikt nie naruszył czystości ziemi Delos. Wykąpaliśmy się, a na bezludnej Rhynii zjedliśmy obiad. No i wreszcie Syros. Porozmawialiśmy z harbormasterem, panem Thanasisem, który jest wyjątkową osobowością i prawdopodobnie królem wyspy. Welcome my friend, Poland! Power! A wieczorem pojechaliśmy do Kinii. Rodzina z Polski mieszkająca tu od lat zaprosiła nas na kolację. Super spotkanie i super smaki. Z Syros przeskoczyliśmy na wyspę Tinos, która też jest wyjątkowym miejscem i też bardzo gościnnym. Na Tinos poznaliśmy panią Katerinę i jej rodzinę. Pani Katerina prowadzi bar Mama Distico, który jest blisko portu. My odwiedziliśmy bar, ale też zostaliśmy zaproszeni do domu pani Kateriny, gdzie najedliśmy się jak chyba nigdy. Wyspa Tinos słynie z serów, m.in. sera w tykwie, kariki. Odwiedziliśmy rodzinną manufakturę serów, gdzie powstaje kariki. Ktoś tutaj powiedział, że sery śmierdzą. Absolutnie nie zgadzam się z tym słowem. Absolutnie nie, sery nigdy nie śmierdzą. Sery zawsze pachną. No i czas wracać do domu. Jeszcze chwila przy wyspie Giaros, nocleg na wyspie Kea i wpadamy w objęcia Maryny Olimpik. To był rejs pod znakiem wspaniałych spotkań, dobrej zabawy z załogą, Olą i Tomkiem, poznawania nowych smaków i cieszenia się greckim siga siga. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.